Cześć! Barwinek większy, Variegata vinca. Tą roślinę okrywkową znacie już z mojego kanału, ale dzisiaj przybliżę ją Wam nieco z innej strony, bardziej dokładnie. Ten barwinek to zimozielona krzewinka o błyszczących, pstrych liściach. Tworzy, tak jak tutaj widać, płożące się kępy. Najlepsze do jego wzrostu jest stanowisko cieniste lub półcieniste, ale rośnie również w słońcu. Zobaczcie tutaj, tak pięknie zakwita. Wspominałem wcześniej, że dzisiaj przybliżę Wam ją troszkę dokładniej. Jest ku temu okazja, ponieważ pewna pani zamówiła u mnie 2 sadzonki tego barwinka. Jest mi to na rękę, ponieważ on bardzo ładnie się rozrasta i mogę nieco zredukować jego ilość na tej rabacie. Będziecie się zatem mogli przyjrzeć dokładniej jego systemowi korzeniowemu. Muszę sobie tylko wykopać takie 2 kępki. Jak widzicie, on w tej dużej kępie ma takie drobniejsze, ponieważ on rośnie tak płożąco i co jakiś czas ukorzenia się, tworząc taką mniejszą kępkę. No i taką kępkę można sobie spokojnie wykopać i przenieść na zupełnie inne stanowisko. Ten barwinek rośnie mi tutaj wzdłuż takiej bariery gumowej, która odseparowywuje trawnik właśnie od tej rabaty. No i muszę się tutaj odpowiednio wbić ze sztychówką, aby ładnie udało się go wykopać. Myślę, że już jest w porządku. Teraz spróbuję wyciągnąć całą tą kępkę. Jak widzicie, wychodzi fajnie. Gorzej będzie tutaj wyciągnąć te długie, płożące się pędy, ale również postaram się spróbować. Uda się, tak żeby nie uszkodzić tych pięknych listków, ponieważ one powinny rosnąć, bo są zimozielone. No dobrze, no to spróbujmy to ładnie powyciągać. Są dosyć długie, ale jak widać nie są jakoś bardzo mocno wrośnięte w całą tą kępę. No i da się je spokojnie odseparować. No dobrze, no to właściwie pierwsza sadzonka już gotowa. Tutaj jeszcze sobie te liście jakoś tak spróbuję ułożyć. No i mam pierwszą sadzonkę. No i teraz możecie się przyjrzeć systemowi korzeniowemu tej rośliny. Jak widać, są to takie drobne korzenie, dosyć gęste. No i z nich roślina bardzo intensywnie rośnie, także zadarnia całą powierzchnię. No i właściwie żaden chwast nie jest w stanie przedostać się przez ten system korzeniowy, ponieważ ten barwinek zawłaszcza sobie całą powierzchnię. Tutaj jeszcze wydobyłem kilka pędów z gołym systemem korzeniowym, więc jeszcze bardziej jest to widoczne. No i teraz pokażę Wam, w jaki sposób przygotowywuję taką sadzonkę do wysyłki. Zostańcie ze mną, bo czasem sam z siebie się śmieję, w jaki sposób potrafię wykorzystać materiał, który mam na działce. Po włożeniu sadzonki do takiego worka wrzucam jeszcze kilka łyżek takiej wilgotnej, ogrodowej ziemi, żeby sadzonka nie ucierpiała podczas transportu, no a konkretniej jej korzenie. Korzonki w tym foliowym worku będą miały całkiem przyjemnie i wilgotno przez całą podróż. Teraz muszę to jedynie związać, aby ziemia się nie wysypała podczas rzucania paczką przez kuriera. A najlepiej sprawdzi się do tego zwykła taśma klejąca.
No i w taki właśnie sposób przygotowałem dwie sadzoneczki gotowe do wysłania. Oczywiście to jeszcze nie koniec zabawy z pakowaniem, ponieważ teraz muszę to jakoś ładnie umiejscowić w takiej oto papierowej skrzyneczce, która jest bardzo sztywna, no i raczej tutaj nie powinno się nic przytrafić podczas transportu. Jedynym problemem będą właśnie te długie pędy, które muszę tutaj jakoś ładnie wkomponować w całość, tak żeby one się nie rozjeżdżały gdzieś na boki, no i żeby się nie połamały. Nawet jak się połamią, to nie będzie z tym problemu, ponieważ ta roślina bardzo szybko odbija i puszcza nowe pędy. Także tutaj raczej nie trzeba się tym aż tak bardzo przejmować. Ale ja tutaj się postaram jak najbezpieczniej to wszystko zapakować. No, myślę, że tak powinno być w porządku. Teraz jeszcze przyłożę sobie drugą skrzyneczkę. No i tak mniej więcej będzie wyglądała paczuszka. Na górę jeszcze umieszczę taki separator, aby podczas rzucania tą paczką przez kuriera nie uszkodziły się właśnie te pędy. Jako separator użyłem takiej obciętej gałązki, czyli można powiedzieć, że wszystko z mojego ogródka, a właściwie z mojej działki można wykorzystać do pakowania paczki. Zostańcie jeszcze chwilkę, bo zaraz Wam pokażę jeszcze coś fajnego, ale to za chwilkę. No dobra, wszystko ok. No i zobaczcie, teraz jeszcze taki wypełniacz. Normalnie stosuje się jakieś papierowe wypełniacze, a ja tutaj zastosuję gałązki z niedawno obcinanej choinki. Stanowi ta choinka bardzo fajny separator, taki wypełniacz, który można wetknąć w każdą szczelinę. Pewnie osoba, która otrzyma tą paczkę, troszkę się na początku przestraszy, że dostała jakąś choinkę zamiast tego, czego oczekiwała. Ale myślę, że jak otworzy paczuszkę, będzie już zadowolona. Cały czas czuję tam jakieś luzy, więc jeszcze troszkę napcham tych choinek. Zresztą teraz są w modzie takie paczki eko. Wtórnie wykorzystuje się pudełka. No a ja tutaj mam w pełni ekologiczną paczkę, czyli z wykorzystanych już wcześniej pudełek i dodatkowo z takim oto oryginalnym wypełniaczem. Dobra, myślę, że to już wystarczy. Teraz jeszcze wystarczy to wszystko owinąć bardzo dokładnie taśmą, aby się to wszystko nie rozjeżdżało. No i paczuszka będzie już właściwie gotowa do wysyłki. To wszystko owinę jeszcze białą folią, aby kurier się tutaj nie zdziwił, co on musi transportować. Jakieś choinki w pudełku? No przesada chyba. A jeśli i Wy chcielibyście zamówić sobie taką oto sadzonkę z moich nadwyżek barwinka variegata, no to zapraszam serdecznie do kontaktu, bo jak widzieliście, moja rabata z barwinkiem jest całkiem spora i sporo sadzonek będę mógł jeszcze z niej wyodrębnić. Jeszcze tylko odrobina taśmy i taki otworek wentylacyjny, aby dochodziło do środka powietrze. Zresztą to pudełko miało sporo takich otworów. No i paczuszka może powędrować do paczkomatu. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku o barwinku i jego pakowaniu.
No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!